Paryż Miasto Świateł to nowy dwuosobowy tytuł od wydawnictwa Lacerta, któremu bardzo dziękuję za przekazanie gry do recenzji. Tym razem udamy się w podróż do stolicy Francji końcówki XIX wieku, początku epoki elektryczności. Naszym zadaniem będzie oczarowanie Paryżan grą świateł elektrycznych latarni odbijających się od ścian wznoszonych przez nas budynków. Najpierw jednak kilka słów na temat samej rozgrywki, później moje krótkie podsumowanie. Gra dzieli się na dwie fazy. W pierwszej gracze będą tworzyć wewnątrz pudełka kwadratową planszę, wykładając naprzemiennie kafelki bruku. Zamiast dołożenia bruku możemy także dociągnąć jeden z ogólnodostępnych budynków. Te wznosimy na planszy w drugiej części rozgrywki. Nie możemy być jednak zbyt łapczywi, budynki, których nie uda nam się wybudować, wpłyną negatywnie na nasz wynik punktowy. Ponadto musimy pamiętać o tym, że budynek może zakrywać tylko puste pola w kolorze gracza lub w kolorze wspólnym. Budynki wznosić należy w taki sposób, aby oświetlone były przez jak największą liczbę latarni, zapewni nam to punkty zwycięstwa na koniec gry. Te dostajemy również za jak największą liczbę połączonych budynków. W drugiej fazie rozgrywki możemy skorzystać też z mocy jednej z 8 pocztówek, po 4 na gracza. Potrafią one mocno namieszać. Niektóre zagwarantują nam nowe źródła punktów zwycięstwa, inne dadzą dostęp do dodatkowych budowli albo pozwolą na wznoszenie ich z pominięciem podstawowych zasad. Paryż Miasto Świateł to gra, która w oczywisty sposób przywodzi skojarzenia z dwoma innymi tytułami Lacerty, Patchworkiem i Parkiem Niedźwiedzi oraz wydanym przez Rebela ogródkiem. Analogia ta ogranicza się jednak wyłącznie do głównej mechaniki, wykładania tetrisowych kafelków na kwadratowej planszy. Paryż w przeciwieństwie do tych tytułów budujemy wspólnie na małej, ciasnej planszy. Z tego względu jest tu dużo więcej negatywnej interakcji. Nie ogranicza się ona jedynie do możliwości podebrania rywalowi interesującego go kafelka, ale może oznaczać również blokowanie się nawzajem na polu gry. Konieczna będzie też umiejętność strategicznego planowania, szczególnie w pierwszej fazie rozgrywki, kiedy musimy oszacować, jakie klocki uda nam się dołożyć i jak najlepiej rozłożyć swoje kafle bruku, tak aby nie pomóc za bardzo przeciwnikowi. Druga część gry to przede wszystkim taktyczne decyzje, czy szybko rozkładać swoje budowle, czy też lepiej najpierw zebrać najbardziej przydatne dla nas pocztówki. Mówiąc o pocztówkach, trzeba wspomnieć o tym, że każda zapewnia bardzo silną umiejętność. Wszystkie są więc kuszące, choć użycie niektórych może być bardzo sytuacyjne. Co więcej, w każdej rozgrywce możemy korzystać z nieco innego zestawu, co zwiększa regrywalność gry. Pewnym mankamentem jest brak oznaczeń tego, które karty mają działanie natychmiastowe, a które aktywują się w kolejnych rundach. Niestety trzeba to cały czas sprawdzać w instrukcji. Całości dopełnia świetne wykonanie. Grafiki na pocztówkach i impresjonistyczna kolorystyka kafelków pomaga nam rzeczywiście przenieść się w klimat XIX-wiecznego Paryża. Instrukcja jest czytelna, zasady proste do opanowania, a sama gra, choć bardzo szybka, nie sprawia wrażenia zapychacza, ale spokojnie może pełnić rolę głównego dania podczas dwuosobowego wieczoru. Jeśli więc szukacie ciekawej, pięknie wykonanej dwuosobowej gry, nie boicie się negatywnej interakcji, strategicznego planowania i taktycznego myślenia, to jestem przekonany, że Paryż Miasto Świateł trafi w wasze gusta. Jeśli uważacie, że ten materiał był dla was wartościowy, zachęcam do lajkowania i subskrybowania. Pomoże mi to w zdobywaniu dla was nowych, ciekawych gier.